Hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce, w tym szybkim story time. Temat dosyć ciekawy, bo chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o stresie żony marynarza. Nigdy nie spodziewałam się, że będę żoną marynarza. Nawet nigdy nie dowiadywałam się, z czym to się wiąże. Nie rozmawiałam wcześniej z kobietami, które wyszły za mąż za marynarzy, więc nie wiedziałam do końca, jak to może być, jakie to jest uczucie. Zacznijmy może od tego, że jak poznałam Joeya, to mam odcinek zresztą, jak się poznaliśmy, to on wtedy studiował, żeby być właśnie marynarzem na dużych statkach, bo wcześniej zawsze pracował na wodzie, wcześniej skończył biologię i chemię i miał zostać lekarzem, ale weszło Obamacare, które całkowicie zaburzyło mu plan życiowy i stwierdził, że nie będzie jednak próbował zostać lekarzem, tylko zostanie marynarzem, czyli poświęci swoje życie swojej pasji, czyli wodzie, statkom, łódkom. I przez wiele lat pracował tutaj w Miami w porcie, natomiast stwierdził, że chce podnieść swoje kwalifikacje i że chce pracować na dużych statkach, typu jakieś właśnie tankowce czy statki, które dostarczają jakieś materiały. I w związku z tym poszedł do szkoły w Nowym Jorku i tam się poznaliśmy. I po szkole kilka lat tam mieszkaliśmy, a później przeprowadziliśmy się tutaj pod Miami do Hollywood. Teraz jestem akurat w Fort Lauderdale. To jest taka miejscowość tutaj troszkę na północy od Miami. Jest bardzo urocza. Miasteczko praktycznie, może nie jakaś mała miejscowość, ale miasteczko. I przede wszystkim często się mnie ludzie pytają, czy mi tak nie jest źle, czy nie czuję się samotna, że Joey co chwilę wyjeżdża. A to jest tak, że w zależności od tego, jaki kontrakt dostanie, to wyjeżdża na taką samą długość czasu, którą później spędza 100% w domu. Czyli jak dostaje kontrakt na 3 miesiące, to później 3 miesiące ma wolne. Bo jak jest na statku, to musi pracować codziennie. W ciągu 3 miesięcy dostanie może 2-3 dni wolne, a tak codziennie musi pracować, często po 12 godzin dziennie. Także to jest bardzo i fizycznie, i mentalnie wycieńczająca praca dla takiego człowieka. Natomiast kilka ciekawostek, które mi Joey powiedział. Po pierwsze, on kocha moment, w którym jest na łodzi pośrodku oceanu, ogląda się wokół i w żadnej ze stron nie widzi lądu, wszędzie widzi wodę. I mówi, że wtedy czuje się taki spokojny, że to mu tak bardzo odpowiada. Ja bym prawdopodobnie spanikowała, gdybym na przykład przez tydzień, akurat około 2 tygodni zajmuje przepłynięcie całego Atlantyku ze Stanów do Europy. Ja bym chyba tam, nie wiem, umarła ze stresu, jakbym przez 10 dni nie widziała żadnego lądu, tylko wodę. Natomiast on wtedy czuje się, on mówi to at peace, że czuje taki spokój i jest zadowolony z takiego stanu. Także to jest też kwestia osoby. Akurat on jako taka osoba, jaką jest, jemu taka praca odpowiada. Poza tym też jak wraca do mnie, jest ze mną na przykład te 3 miesiące, to mogę 100% na nim polegać. On nie ma żadnych innych wtedy zadań, nic innego nie musi robić, on wtedy odpoczywa i może, nie wiem, na przykład gotuje mi, pomoże mi, nie wiem, posprzątać, pojedzie po zakupy, pochodzimy do kina, do teatru, do parków na spacer. Ostatnio zaczęliśmy robić wolontariat, z psami chodziliśmy. Teraz akurat Joey znowu wyjechał, dlatego też pomóc, żeby nakręcić ten odcinek. Więc jak ludzie mnie pytają, czy nie czujesz się samotna, to odpowiedź brzmi nie, ponieważ dla mnie to jest najlepsze z 2 światów. Że mogę być sama, kiedy Joeya nie ma, wtedy jestem najbardziej kreatywna, mam więcej czasu dla siebie,
Mam odcinek z moim bratem zresztą, ale mój brat się urodził, jak ja miałam 20 lat, więc przez 20 lat ja byłam jedynaczką. Jestem przyzwyczajona do tego, że jestem sama i bardzo lubię ten czas. Lubię sama spać, lubię sama chodzić do kina, lubię sama chodzić, nagrywać chociażby te odcinki. I też większość odcinków właśnie jak nagrywałam, to nagrywałam wtedy, kiedy byłam sama, kiedy Joeya nie było, tak gwoli tutaj ścisłości. I ten stres żony marynarza włącza się mi przynajmniej w dwóch momentach. Po pierwsze, raz była taka sytuacja, że mieli awarię Wi-Fi i przez dłuższy okres czasu, przez kilka dni nie było z nim kontaktu. Bardzo mnie to stresowało, bo nie wiedziałam, czy z tym statkiem jest wszystko ok, czy mi nie zatonął, czy nie napadli go jacyś piraci. To było stresujące. A, trzecia sytuacja stresująca mi się przypomniała. Dobra, co ta trzecia sytuacja, opowiem o niej teraz, która mi się przypomniała. Byli przy Afryce i te statki amerykańskie nie mogą mieć, te takie statki towarowe, nie mogą mieć broni na pokładzie, więc żeby chronić się przed ewentualnymi piratami, musieli rozłożyć drut kolczasty wokół całego statku i postawić manekiny ze sztuczną bronią, że niby to są strażnicy, którzy bronią tego statku. Także masakra, nie mają jak się tak naprawdę bronić, a jadą w terytoria, które są znane z tego, że są tam piraci. To było bardzo stresujące, jak był w tym rejonie, natomiast jak już się bliżej podpływa, to trzeba z Afryki wynająć specjalną ekipę, która staje się takimi bodyguardami i wtedy oni do ciebie przypływają. O, to już trwa 7 minut, słuchajcie, gadam, a miało być szybkie story time. Dobra, się streszczę. I oni wtedy do ciebie przypływają i cię chronią. I płyną przed i za twoim statkiem, żeby nikt cię przypadkiem nie zaatakował i za to się płaci. Więc to było bardzo stresujące, ta świadomość, że jest przy Afryce. No i najbardziej stresujący moment był w październiku, kiedy rozpoczęła się wojna Izraela z Hamasem i on był wtedy w tych okolicach i musieli się zatrzymać w porcie którymś, już nie pamiętam którym, w jakim kraju, ale musieli się zatrzymać w porcie i przeczekać chwilę, aż ta sytuacja się delikatnie uspokoi. Nie uspokoiła się, więc po prostu odwołali resztę dostaw, które mieli na tym statku akurat towarowym i wrócili do USA. 2 dni później, jak stamtąd odpłynęli, inny statek towarowy tej samej firmy został porwany w tamtych okolicach. Więc to są takie stresujące momenty. Tak jak teraz, większość statków, które ogłaszają się, że szukają w tym momencie marynarzy, to są statki wojskowe. Statki, które dostarczają jakąś broń, czy nie wiem, drony, czy cokolwiek dostarczają na Ukrainę i do Izraela. A wiecie, ja nie wyszłam za wojskowego, wyszłam za marynarza. Więc to jest bardzo stresujące. Natomiast jeśli wyłączyć już ten element stresu i jeśli lubi się spędzać czas samemu też i potrafi się go spędzać samemu, to uważam, że mąż marynarz super sprawa. Także mam nadzieję, że w tym odcinku, trochę dłuższym niż zazwyczaj, ale mam nadzieję, że podzieliłam się z Wami w sposób zrozumiały moją perspektywą i realiami życia z takim marynarzem. Akurat Joey jest nawigatorem, także on zawsze prowadzi statek i wykonuje polecenia kapitana. Ok, to tyle w dzisiejszym odcinku. Wielkie dzięki za spędzenie ze mną czasu i do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Na razie, pa!